poprzednim londyńskim epizodzie. Dzisiaj odwiedzamy lokal, restaurację, która według nich na ich stronie internetowej jest określana jako jedna z najpiękniejszych restauracji w Londynie. Tutaj po prostu czuć pieniądz. A dzisiaj Dlaczego nie są aktywni na mediach społecznościowych? Czy to jedzenie będzie pyszne? Też się okaże za chwilę. Wow. Przede wszystkim chciałbym podziękować Tobie, Katarzyno. Mam nadzieję, że oglądasz ten epizod, bo według Katarzyny jest to miejsce magiczne, z duszą i niespotykane. A o jakie miejsce chodzi? Zaraz Wam powiem. W mój ostatni dzień pobytu w stolicy Anglii, czyli w Londynie, wybieramy się do restauracji, która na mediach społecznościowych wygląda niesamowicie / niespotykanie. Mowa tutaj o Bronek Fish Restaurant. Jest to restauracja rybna. A z czego jak nie z ryby słynie Wielka Brytania. Robiąc research, jakieś już fotki widziałem, ale powiem Wam, że zaraz to wyłączyłem, bo tak naprawdę chcę to wszystko zobaczyć na żywo. Chcę sobie usiąść spokojnie i żeby był ten efekt. Wow. Jedyne, co mnie martwi trochę, a tak naprawdę zastanawia, to to, że na ich Facebooku, jakiekolwiek linki znajdę, tradycyjnie będą w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu, oni wystawili swój ostatni post w listopadzie zeszłego roku. Użyłem słowa zastanawia bardziej niż martwi, bo wiem, że mają otwarte. Nawet mam stolik zarezerwowany. I powiem Wam, że to jest taka moja mini misja, dowiedzieć się, dlaczego nie są za bardzo aktywni na mediach społecznościowych. No bo wiecie, w dzisiejszych czasach, jeżeli prowadzicie swój biznes jakiś, lokal, no po prostu biznes, to te media społecznościowe, chcąc nie chcąc, to jest taki mus. To jest pierwsza misja, a druga misja to jest niesamowicie, muszę się dowiedzieć w ogóle, czy Bronek's Fish Restaurant, czy to jest pan Bronek, czy to są w ogóle jakieś korzenie rybackie. Powiem Wam, że uwielbiam wysłuchiwać historii powstawania lokali i jestem przekonany, że Bronek's Fish Restaurant ma taką historię niesamowitą. Zapamiętam jak najwięcej mogę i wszystko powiem Wam w podsumowaniu, na które już teraz Was zapraszam. Ja się przebieram, widzimy się na miejscu. Jestem na miejscu i powiem Wam, że dla mnie jest niesamowita niespodzianka, bo po prostu zajechałem tutaj z innej strony niż patrzałem Street View. I aplikacja będzie ta, jest max stay 2 godziny, ale dla mnie 2 godziny w zupełności wystarczy i tak naprawdę stąd, z tego miejsca, w którym jestem, do Bronek's Fish Restaurant mam chyba z minuty zlacza. Idealnie. Czy idealna będzie pogoda na podsumowanie, bo lekki spoiler, pogoda nam będzie potrzebna, to się okaże, czy Bronek's Fish Restaurant lokal wygląda fenomenalnie, czy smaczy, czy to jedzenie będzie pyszne, też się okaże za chwilę. Także Bronek's Fish Restaurant, jeszcze raz dziękuję Ci, Katarzyno. Londyn, ostatni epizod z tej serii. Cyk, cyk, idziemy. Lepiej naszej londyńskiej przygody chyba nie można było zakończyć. Sami zobaczyliście, lokal fenomenalny. Poznałem pana Bronka, fenomenalny człowiek. Mam nadzieję, że to jedzenie też będzie fenomenalne, bo w ogóle zamówiłem coś, czego nigdy w życiu nie jadłem. Tradycja musi być podtrzymana. Za Ciebie, panie Bronku, niesamowity człowieku, niesamowity rodaku. Za resztę ekipy tutaj, za Was koledzy, za Was moi drodzy widzowie, za Londyn i za rodaków, za polskie jedzenie, Wasze zdrówko. Dobra, wjechał starter, wygląda niesamowicie, zaraz Wam pokażę. To są scallopsy, to jest smoked salmon,
są pieczarki, to jest safir i jest też taki chlebek. Dobra, czas spróbować, bo powiem wam, że nie dość, że to pachnie super, to jestem naprawdę mega głodny. Albo na razie bierzemy scallopsa. Patrzcie. Powiem wam, że wiecie co? Jeszcze jednego wezmę, ale tym razem z pieczarkami. Niesamowite. W ogóle tam, zobaczycie, jest taki jeszcze takie masełko trzostkowe i to się prezentuje i smakuje fenomenalnie. Dajcie mi w ogóle znać w komentarzu, co to jest. I chlebek w masełku. Ej, spytałem się to o toaletę i w ogóle okazało się, że jest tutaj toaleta i pan Boronek powiedział, nawet można zdjęcia robić, ale ja powiedziałem, że nie, no jak to toalety nie, ale on mówi tak, rób, bo tutaj ludzie robią. Dobra, patrzcie, tu jest lokal, a tu się wchodzi do toalety. Czekajcie i się doczekacie i ja się doczekałem. Patrzcie na to, to jest monkfish. A dokładnie, moi drodzy, mam to tutaj. Dobra, zabieram się za jedzenie, jestem niesamowicie głodny. Ten starter tylko tak jakby wzmógł mój apetyt. W ogóle, chodźcie tutaj, zobaczcie sobie bliżej. W ogóle tu są takie nudle. To jest rybka. I jak przeczytaliście to, a ja teraz przeczytam jeszcze raz, to ogólnie jest w jakimś orientalnym sosie z ginger, a ginger to jest imbir, garlic i chili. To pachnie niesamowicie. Dobra, na razie weźmiemy ten makaronik. Powiem wam, ja w ogóle się spytałem, bo tam jest zaznaczone chili. Spytałem się pana Bronka, czy to jest takie chili, nie? Pan powiedział, że jest ok, nie jest aż tak spicy, bo ja nie jestem takim fanem aż tak spicy jedzenia. I to jest naprawdę dobre. Ale nie odwiedzamy fish restaurant, żeby zajadać się nudlami. Czas na rybę. Widzieliście w ogóle, jak ta rybka się rozpada? W ogóle zaraz jeszcze wam bliżej ją pokażę. Fenomenalna. Patrzcie z bliska, jak ta rybka się rozpada. Na wasze nieszczęście wy tego tutaj nie macie, na moje szczęście ja to mam i sobie teraz dokończę bez kamery. Jest jeden minus, jeżeli chodzi o ten parking, ale powiem to wszystko w studiu. Ja sobie dokończam, ludzi to jest masa i spotykamy się na studio. A jeżeli Bronek to jest Bronek's Fish Restaurant, to studio nie może być inne jak... Rzeka Tamiza to prawdziwy kręgosłup Londynu, który przez wieki kształtował historię, architekturę i codzienne życie tego miasta. Choć dziś kojarzy się głównie z widokami z pocztówek, jej rola ewoluowała od rzymskiego szlaku handlowego, przez gigantyczny otwarty ściek w XIX wieku, aż po odrodzony ekosystem, w którym obecnie żyją setki gatunków ryb i fok. Płynąc wzdłuż jej nurtu można odbyć fascynującą podróż w czasie, ponieważ brzegi Tamizy skupiają najważniejsze symbole brytyjskiej tożsamości. Na zachodzie rzeka mija majestatyczny pałac westminsterski z ikonicznym Big Benem,
przypominając o politycznym sercu kraju. Kawałek dalej, po drugiej stronie wody, kręci się wielkie koło londyńskiego oka, oferując nowoczesny kontrast dla zabytkowej architektury. Im dalej na wschód, tym mocniej zaciera się granica między przeszłością a teraźniejszością. Brutalistyczny gmach South Bank Center sąsiaduje tam z rekonstrukcją elżbietańskiego teatru Shakespeare's Globe, a industrialna, dawna elektrownia mieści dziś słynną galerię sztuki Tate Modern. Nad tym wszystkim góruje nowoczesny, szklany odłamek wieżowca The Shard. Nad brzegami rzeki wciąż żywa jest też mroczna historia, którą uosabiają kamienne mury XI-wiecznej twierdzy Tower of London, stojącej dumnie tuż obok najbardziej rozpoznawalnego, zwodzonego mostu Tower Bridge. Nawet dawne, opuszczone doki we wschodnim Londynie przekształciły się w tętniące życiem ultranowoczesne centrum finansowe Canary Wharf. Tamiza ma też swoją ukrytą stronę, którą odkrywają poszukiwacze skarbów podczas odpływów. Ponieważ poziom wody w rzece zmienia się regularnie nawet o kilka metrów, odsłaniane co róż błotniste brzegi kryją w sobie rzymskie monety, wiktoriańskie gliniane fajki i tysiące innych pamiątek, które woda sumiennie magazynowała przez ponad 2000 lat. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakie poświęcenie robię dla Was. Jesteśmy na Uber Boats. Po prostu jak się dowiedziałem, że już przyjeżdżam do Londynu, dowiedziałem się, że w ogóle istnieje coś takiego jak Uber Boats, to musiałem tutaj być. Pojechałem na sam koniec Londynu, żeby po prostu trasą z tego końca pojechać do środka i z powrotem. Uważam, że otoczenie Tamizy i te krople, które na mnie tutaj lecą, będzie idealnym miejscem, aby podsumować Bronx Fish Restaurant. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla pana Bronka, dla Ciebie, panie Bronku. Pan Bronek to jest niesamowity człowiek, niesamowity rodak. Wielkie podziękowania również dla reszty ekipy, która, zaspoileruję trochę, przygotowywała te prześwietne jedzenie. Dzięki, chłopaki. Jeżeli chodzi o pana Bronka, to pan Bronek prowadził pub, prowadził delikatesy. O panu Bronku wspomniało masę gazet i jeżeli dacie sobie pauzę na ten tutaj artykuł, to tak naprawdę możecie się dowiedzieć całej historii o tym niesamowitym człowieku. W ogóle zrobiło się na chwilę trochę cicho, po prostu te silniki cały czas jadą, a jeżeli ten boat, ta łódka dopływa do przystanku, bo to wyłącza silniki i po prostu cruzują. Jeżeli chodzi o lokal, to dla mnie ogromnym zaskoczeniem było to, że na otwarcie, nawet przed otwarciem, te rolety, jak widzicie, były w połowie otwarte. Tam naprawdę już ludzie stali w kolejce. Lokal był otwarty o 12, ale o 12:30 tam już był full. I naprawdę dużo ludzi wchodziło i wychodziło, bo nie było miejsca. Także od razu Wam mówię z góry, dzwonić i rezerwować sobie stoliki. Jeżeli chodzi o brak aktywności na Facebooku, to pan Bronek powiedział bardzo prostą rzecz. Brak aktywności równa się brak czasu. Po prostu nie mają tam czasu, nie? Ale jeżeli chodzi o Google, tam jeżeli chodzi, często mówię chodzi, a teraz sobie płynę, nawet nie chodzę, bo siedzę, to po prostu te review jest wszystko aktywne, tam ludzie oceniają aktywnie i jeszcze co jest ważne, godziny otwarcia tam są aktywne. Jeżeli chodzi o klientelę, to w większości, naprawdę w większości Azjaci. Mi się zdaje, że nacja chińska po prostu uwielbia tam ryby, nie? Jak byłem tam, siedzieli, stoły połączone, parę dań, każdy skubał, no coś jest niesamowitego. W ogóle strasznie napawa mnie to dumą, jak widzę, jak nacje niepolskie przychodzą do takich lokali, jakim jest lokal pana Bronka. Na starcie dostajecie dzbanuszek wody z cytryną. Mówię zawsze, że to jest taki nice touch. Jeżeli chodzi o lokal, to powiedzieć, że jest pełen nice touchy, to byłoby niewystarczająco. Ten lokal, tak jak Katarzyno powiedziałaś, jest niesamowity, unikalny, z duszą, jest jednym wielkim nice touchem. Wspomniałem tam w pewnym momencie o minusie, ale ten minus nie był, broń Boże, związany ani z panem Bronkiem, ani z restauracją, ani z jedzeniem, ani z vibe'ami. Po prostu chodziło o ten parking. Po prostu jak ten parking, tą aplikację, z tej aplikacji korzystacie, to włącza się Wam takie odliczanie, jakie tutaj widzicie. I od czasu do czasu siedziałem na telefonie i patrzałem na te odliczanie. Wiecie co? Taki telefon sobie zamknijcie i kosztujcie jedzenia. Zmieniłem stronę, bo w ogóle po tej stronie, mam nadzieję, będą ładniejsze widoki.
Jeżeli chodzi o jedzenie, to jedynym takim letdownem dla mnie osobiście był brak Black Coda. Po prostu miałem ochotę na tą rybę, pan Bronek niestety powiedział, że Black Coda nie ma i tak zaraz wjedziemy w jedzenie, ale to jest tylko i wyłącznie znak od tego tutaj z góry, żebym przyjechał ponownie. A skoro mowa o jedzeniu, to czas zacząć. Powiem jedzenie, od razu mówimy cenę. Wizytę u Bronek's Fish Restaurant zaczęliśmy od scallopsów i te scallopsy kosztowały 12 funtów. Jeżeli chodzi o maina, to niestety Black Codu nie było, albo Coda, ale mieliśmy monkfish i ten monkfish kosztował 28 funtów. Za całość Bronek's Fish Restaurant zapłaciłem 40 funtów. Jeżeli chodzi o ceny, 40 funtów za to, co zjadłem w takim lokalu w Londynie, lokal z taką historią, jakość jedzenia, w ogóle jak to było podane, świetnie. Bargain. Jeżeli chodzi o vibe, ten lokal jest niesamowity. Pan Bronek, możecie sobie z panem Bronkiem na pewno porozmawiać, zamienić parę słów. Jest niesamowitym człowiekiem. Jeżeli chodzi o tą toaletę, ona jest niesamowita. W takiej toalecie mogę 1 i 2 robić non-stop. Jeszcze jedna ciekawostka, że pana Bronka odwiedził ten tutaj kolega influencer. I ten kolega ma ponad bańkę subskrybentów czy followersów i temu koledze się też to podobało. Nie dziwię się w sumie. Ja póki co mam bardzo małą ilość subskrybentów, ale jak to mówią, nie ilość, a jakość. Moi drodzy, czas na werdykt, a ten werdykt dam na tle London Eye. Bronek's Fish Restaurant, restauracja, którą uważam za restaurację, która... Siema, słuchajcie, nie panikujcie, zaraz wracacie pod London's Eye. Ja jestem w samochodzie, właśnie wyszedłem z tego ostatniego, czyli z pierwszego przystanku i powiem wam, że jeżeli chodzi o cały te Uber Boats Experience, to jest coś naprawdę proponuję wam pojechać, zrobić to samo, bo słuchajcie, to jest Londyn, jest tutaj masa budynków, które widzieliśmy z filmów, z nie wiem, wiadomości, z zamieszek, ze wszystkiego, nie? I to jest po prostu super uczucie zobaczyć to na żywo. Taka łódka, ja wziąłem sobie taki day pass, hop on and hop off, no i to jest po prostu super przeżycie. Jeżeli chodzi o całą serię Londynu, to moi najbliżsi wiedzieli o tym, że to był dla mnie bardzo stresogenny, overthinkowy, nie wiem, planowy, wszystko okres. Zdaję sobie sprawę, jaki Londyn jest. Czy to jak jest busy, ile tam jest ludzi, to wszystko, szczególnie jeżeli chodzi o jazdę samochodem, bo tutaj jestem samochodem. Jeżeli chodzi o lokalizację studia, to wszystko chciałem wam pokazać i też sam chciałem to zobaczyć, bo często podkreślam to na tym kontencie, że ten cały kanał, te wszystkie podróże, które wam też pokazuję, to jest dla mnie podróż życia. I w Londynie byłem parę razy, ale nigdy nie byłem tak naprawdę tak turystycznie. I dzięki temu contentowi zobaczyłem sobie Big Bena, Parlament, Buckingham Palace, Canary Wharf, no po prostu wszystko, nie? Dlatego zdawałem sobie sprawę, że jest busy, że jest dużo ludzi, że z tą kamerą też muszę uważać, bo wiecie, no są ludzie w Londynie i ogólnie w jakichś dużych miastach, że lubią sobie pożyczać wasze sprzęty, nie? Dlatego jak powiedziałem wam tutaj w tym epizodzie, polecam wam go zobaczyć. Fajnie jest się cieszyć życiem, tak jak ja to robię, ale bardzo rozsądnie jest zdawać sobie sprawę, jak ciemny jest świat i niektórzy ludzie wokół nas. Cieszę się bardzo, że ten cały Londyn, cały ten projekt, seria dobiegła końca. Powiem wam, że jazda jest naprawdę tutaj wyzwaniowa. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, trzeba swoje ego, jakieś, nie wiem, chojractwo zostawić w domu i trzeba mieć automat, bo inaczej nie wyobrażam sobie tutaj podróżowanie po Londynie. Mam nadzieję, że te epizody londyńskie wam się spodobały. Mi się spodobały na tyle, że na pewno za ileś lat włączę sobie je, wrócę do tych fajnych podróż, do tych fajnych ludzi, których poznałem. Jeżeli wam się to spodobało, to dajcie lajka, dajcie suba, nic was to nie kosztuje, a mi prawdopodobnie w czymś pomoże. Także ja za kierownicę, to znaczy już tutaj jestem, a wy wracacie pod London's Eye. Restaurację, która
To są fanfary dla świeżaków, jakbyście nie widzieli. Za restaurację, która smaczy wiadomka. Fenomenalny lokal, fenomenalny staw, pan Bronek, fenomenalny człowiek. To jedzenie jest mega. Lokal, już powiedziałem, fenomenalny. Jeżeli chodzi o ceny, uważam, że naprawdę to, co jecie, w jakim lokalu, porcje też naprawdę są konkretne. To jest, powtórzę się, fenomenalne. Czas na apel, ale ten apel powiem wam z innego miejsca. Patrzcie, jaki widok mam przede mną. Dobra, po pierwsze, nie przepracowywać się, po drugie, podróżować. Jak było dla mnie intensywny te ostatnie parę dni tutaj, to zapamiętam do końca życia. Ten kanał jest dla mnie podróżą życia. Ten wypad do Londynu był podróżą życia. Mega miejsce, mega świetne lokale, mega świetni ludzie, których poznałem i wam tego też życzę. Bez dram, trzymajcie się, widzimy się w następną niedzielę o godzinie 19. 17 UK czasu. Hej!